czy chiński kombajn da sobie radę ze słonecznikiem w ekologicznej uprawie. A jeżeli już jesteśmy przy ekologicznych uprawach, to dzisiaj spróbujemy Wam odpowiedzieć na pytanie, czy ekologiczna uprawa słonecznika się opłaca. Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy u Pana Andrzeja. Witam Pana. Dzień dobry, witam. Dzisiaj za nami w tle jedna maszyna Aupaxa. Mamy tutaj ciągnik. Pan jest tutaj też naszym klientem, który niedawno kupił ciągnik. Dzisiaj jesteśmy tu u Pana na polu, bo kosimy, można powiedzieć, dosyć nietypową, chociaż coraz bardziej typową rzecz w Polsce, czyli słonecznik. Niech Pan powie, co to jest za odmiana, jaki typ to jest? Tak, jest to słonecznik odmiany Sulfonor. Dość nowy, jeśli chodzi o Polskę. Nasiona sprowadzałem z Francji. I jest to uprawa ekologiczna, czyli certyfikowana, ekologiczna, stąd też tutaj ze względu na warunki atmosferyczne to czasem jest troszkę chwastów, raz więcej, raz mniej. W tym roku ze względu na warunki jest tych chwastów dość dużo, ale muszę przyznać, że plony mnie zaskakują bardzo pozytywnie. No właśnie, bo my tak tutaj szacowaliśmy 1,5, około 2 ton, ale tak z tego, co nam się tutaj udało zaobserwować, ja myślę, że to jest trochę nieco ponad 2 tony. No, myślę, że znacznie ponad 2 tony. Znacznie ponad 2 tony? No, tak jakbym zważył, myślę, że w okolicach nawet 3. Także no. To jest wyjątkowo dobrze. Wyjątkowo dobrze. Kombajn po tak małych ustawieniach, no bo wiadomo, z każdą maszynę trzeba na początku ustawić. Kombajn też dosyć ładnie nam się sprawuje. Mamy tutaj maszynę GM100, to jest kombajn chiński Aupax. Współpracuje on z przystawką do słonecznika tak. Helianthus z firmy Capello, przystawka 5,70 szerokości. Także ten cały zestaw tutaj naprawdę fajnie nam się sprawdza. Jesteśmy w stanie osiągnąć prędkość powyżej 5 km na godzinę, także wydajność też jest naprawdę bardzo zadowalająca. A niech Pan powie, jak wyglądają straty, bo tam mieliśmy też kwestię tego, żeby wiadomo, no bo musimy zebrać to jak najbardziej optymalnie. Jak to wygląda? Więc dość szybko udało się ustawić właściwie kombajn i te straty w tej chwili są minimalne. Bo jak tutaj robiliśmy pomiary, to są na gdzieś tam rzędu 0,2, 30, coś takiego. Tak. Więc to są straty, można by powiedzieć, minimalne. No praktycznie można powiedzieć śladowe, także... Także jestem zadowolony. No on kosi dosyć szybko. Z tego co widzę, jak patrzę na zegarek, to jest to na pewno gdzieś nawet około 2 hektarów na godzinę. Więc jest to bardzo dobrze, jak na taki w sumie mały kombajnik kompaktowy. On tutaj nakręcał na tej wąskiej drodze. No jestem pod wrażeniem. Do małego gospodarstwa, gdzie pola są nieduże, gdzie właśnie uprawy są blisko jedna obok drugiej, no można nim łatwo manewrować. Jest naprawdę fajny. Zgadza się. To, co Pan teraz powiedział, no to potwierdza to, co już wcześniej przetestowaliśmy, czyli wydajność tego kombajnu. Tutaj co prawda nie mamy odbioru w biegu, ale no, te 2 hektary na godzinę jesteśmy w stanie osiągnąć tą maszyną, także myślę, że jak na takie gabaryty to jest faktycznie bardzo dobry wynik i robi wrażenie. Tak, no ja jeszcze mogę podać, że ta uprawa jest raczej trudna ze względu na to, że ekologiczna, no wystarczy spojrzeć na no niestety chwasty, których nie udało się stąd skutecznie pozbyć, a to ze względu głównie na wiosenne warunki atmosferyczne. Pomimo to, że było robione tutaj pielnikiem, no niestety później opady deszczu, nie można było wjechać, no i porosło. Ale i tak kombajn radzi sobie świetnie. No właśnie, uprawa ekologiczna dosyć specyficzna. Mało ludzi, którzy mają okazję kosić kombajnami, mało kto lubi w tym pracować, no bo wiadomo, jest to dosyć specyficzna. Wiąże się też ze sporymi zabrudzeniami w zbiorniku, ale tutaj właśnie z właścicielem pola udało nam się dojść do takiego punktu, gdzie każdy jest zadowolony i jest to i ta czystość, i te straty są naprawdę na zadowalającym poziomie, także no, kolejny taki, można powiedzieć, plus tego kombajnu. No przy uprawie ekologicznej musimy wziąć pod uwagę to, że to ziarno zawsze trzeba doczyszczać. Zgadza się, dokładnie zawsze tak. Trzeba doczyszczać. I to tam nie ma... Tak, nie ma możliwości, żeby w 100% uchronić się od niepożądanych roślin, czyli od tak zwanych chwastów. A jeżeli chodzi już o ten sam słonecznik, bo Pan mówił, że tutaj rozmawialiśmy też o zbycie. Niech mi Pan powie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zbyt takiej rośliny.
Znaczy, jeśli chodzi o zbyt, to nie ma jakichś takich skupów, które byłyby nastawione na skup produktów ekologicznych. Mówię tutaj o ziarnie, a słoneczniku tak samo. I nawet jeżeli ktoś kupuje, to różnice między tym konwencjonalnym a ekologicznym, cena jest naprawdę, różnica ceny jest naprawdę niewielka. Stąd też ja w tym roku podjąłem taką decyzję, że będę próbował to sprzedawać sam i rzeczywiście wtedy cena jest zupełnie inna. No wiąże się to z tym, że muszę to zmagazynować, wyczyścić. Oczywiście, jest przy tym więcej pracy, ale także to się opłaca. Także wszystkich Państwa zapraszam, jeśli Państwo macie ochotę, certyfikowane pole, sulfonos, jest to odmiana typowo oleista, nadaje się na olej, nadaje się też na różnego rodzaju kiełki do przetworów. Także zapraszam Państwa, mogę podać numer. Mój numer to 507 155 124. W sprawie słonecznika, ale także chętnie podpowiem w sprawie sprzętu, którym się posługuję. Nie ma problemu. O tym za chwilę powiemy, ale ja jeszcze raz tutaj ponowię ten apel. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tego typu uprawą, tego typu rośliną, serdecznie zapraszamy do bezpośredniego tutaj kontaktu z panem Andrzejem. To jest producent. Tak jak pan stwierdził, to jest wszystko certyfikowane, także na pewno jest 100% ekologiczne. A wracając właśnie do kolejnego produktu, przy którym stoimy, jest Pan posiadaczem od kiedy? Od wiosny. Od wiosny. Czyli część prac polowych, wiosennych udało mi się już zrobić nim, ale tylko część. Co mogę powiedzieć o nim? Bo porównywałem sobie różne traktory, zanim zdecydowałem się na zakup. I oczywiście tego ciągnika nie znałem, ale to powiedzmy po pierwszym wrażeniu, po jakiejś tam krótkiej jeździe, po tym jak widzę jest wykonany, zdecydowałem się na zakup akurat tego ciągnika, nie mówiąc już o korzystnej cenie. I mogę powiedzieć, że jestem naprawdę mile zaskoczony. Co mogę powiedzieć? Doskonale sprawdza się z nawet dość dużym sprzętem, bo na przykład korzystałem tutaj z kultywatora z podwójnym wałem o szerokości 3,20, świetnie sobie radzi. Świetnie sobie radzi z gruberem o szerokości 2,20, bez problemu. Poza tym jest to ciągnik nieduży, też bardzo kompaktowy, zwrotny, bardzo łatwo manewruje się gdzieś powiedzmy w magazynie, czy ktoś potrzebuje w jakiejś chlewni, więc tutaj jestem z niego super zadowolony. Z osiągów oczywiście też, to jest ciągnik 75-konny, to trzeba wiedzieć ile ma koni i Dokładnie, dostosowywać wszystko do Zgadza niego. się. Ale uważam, że on jest świetny. Dla małych gospodarstw może on służyć jako ciągnik ten główny, podstawowy, ale w dużych gospodarstwach jako ten dodatkowy, który gdzieś tam w magazynie, myślę, że też jest rewelacyjny. Do tego mogę powiedzieć, że jest naprawdę fajnie w tej cenie wyposażony. No właśnie. Kabina klimatyzowana, w środku radio, są tam schowki na przykład napoje, na telefon, regulowane siedzenie, regulowana kierownica. Naprawdę wszystko, co można sobie w takim małym ciągniku wymarzyć, to co jest potrzebne po prostu w takim małym ciągniku. A jeżeli chodzi o maszynę, którą dzisiaj pracujemy, niech Pan powie, jakie są takie, nie wiem, Pana pierwsze wrażenie po tym, jak ta maszyna się sprawuje, jak to pracuje na polu? O tym już troszeczkę mówiliśmy, po tutaj chwilowym ustawieniu, bo niestety trzeba było tutaj chwilkę popracować. Kombajn sprawuje się naprawdę dobrze, to znaczy minimalne są straty, o czym mówiliśmy, bo robiliśmy przecież taki pomiar. Tak jest. Dalej kombajn ma naprawdę dużą wydajność, bo tak jak sobie liczyłem, potrafi skosić około 2 hektarów w ciągu godziny. W ciężkiej uprawie. W ciężkiej uprawie, tak trzeba przyznać, bo zawsze ekologiczna uprawa jest ciężka, a tutaj wystarczy tylko spojrzeć na to, jak wygląda pole po koszeniu. Również zboże, słonecznik, który mam, on jest według mnie w miarę czysty. Oczywiście ekologiczne
uprawy zawsze trzeba czyścić. Ale to każdy, kto uprawia, To wie o tym, że o dokładnie tym tak. i nie ma innej możliwości. Natomiast kombajn, jeszcze raz powiem, jest bardzo fajny, jak mówiłem, kompaktowy, na nieduże pola nadaje się świetnie, ale skoro jest w stanie skosić 2 hektary w ciągu godziny, no to myślę, że I też, i dla większych gospodarzy. tak, i średnie gospodarstwa też. Średnie gospodarstwa naprawdę mogą być nim też zainteresowani, no tym bardziej, że cena w porównaniu do innych podobnych no, jest zupełnie nieporównywalna. Tak, tak. To jest zupełnie nieporównywalna rzecz. Natomiast no, on też jest świetnie wyposażony, bo ja już wcześniej miałem okazję go pooglądać. Jest kamera i z tyłu, i z przodu, jest kamera na wysięgniku przy wysypywaniu, przestronna kabina w środku, zapewniająca także komfort pracy. Naprawdę jest to sprzęt na bardzo, bardzo dobrym poziomie. Właśnie, panie Andrzeju, bo tutaj robimy pokazy, czy jakaś szansa na to w ogóle, żeby nie wiem, w przyszłości Tak. może zawitał na pana gospodarstwie? Nie, no ja nie bez powodu się interesuję tym. No oczywiście, że jest na to szansa. Oczywiście ja jestem małym gospodarzem i tutaj myślę, że bez dotacji może być trudno z amortyzacją i ze zwrotem kosztów. Natomiast no, dość często korzystam z różnego rodzaju dotacji. Także no, muszę przyznać, że będę się poważnie zastanawiał i szukał dotacji. Myślę, że jak znajdę, to raczej się zgłoszę po ten kombajn. Widzicie państwo, my tutaj jesteśmy po to, żeby właśnie takie bardzo miłe opinie o tych maszynach zdobywać. Cieszy nas bardzo to, że maszyna znajduje uznanie u gospodarza. Robimy pokazy, jesteśmy otwarci na wszystkie wasze zapytania, dla wszystkich osób, które były zainteresowane takim pokazem. Ja zapraszam tutaj do wypełniania formularza kontaktowego, jeżeli chodzi o pokazy. Zapraszam też do śledzenia naszego kanału, naszej strony, naszych newsletterów. Wtedy się dowiecie, gdzie takie pokazy są robione. I serdecznie zapraszam tutaj do interakcji i naszej pomocy w tym całym przedsięwzięciu. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.